Cześć kochani, dzisiaj oczywiście jak zwykle nowa audycja, jak w tytule powiedzmy jak zrewolucjonizować walkę z otyłością. Od razu przyznam wam się do jednej rzeczy, że to będzie częściowo pewna prześmiewcza audycja, dlatego że powiedzmy to co wam pokażę, a obiecałem wam pokazać e, po prostu kilka takich metod, które mnie bulwersują, tak prawdę mówiąc, które uznaje się, że to jest coś pięknego, fantastycznego i tak dalej, i tak dalej. No, robię oczywiście programy, które realizuję, przy pomocy których można się naprawdę faktycznie bardzo dobrze odchudzić, zadbać o zdrowie i tak dalej, dla tych, którzy chcą, no bo czasami ktoś ma tylko 5 kg do stracenia i dla niego to jest po prostu problem. No ja w tym nie widzę żadnego problemu, no ale są różni ludzie, no ale są na przykład ludzie, którzy mają do zrzucenia 20, 40, 50 kg, znam takich i tu trzeba również oczywiście czasu wiedzieć jak to robić, żeby w dodatku nie było efektu jojo, czyli straciłem 20, po pewnym czasie przybyło 20, jeszcze 5 poszło na górkę. A więc pytanie, co zrobić, żeby tego efektu jojo, czy też skutku jojo, bo efekt to się kojarzy z czymś pozytywnym, a skutki to są różne i tak dalej. Więc posłuchajcie, przybliżę Wam ten temat. Myślę, że to nie będzie oczywiście koniec jakiś. Postaram się też przedstawić takie jakby zasady skutecznego odchudzania. Zresztą akurat w tej mojej książce, czego mogłeś nie wiedzieć o zakwaszeniu organizmu i skutecznym odchudzaniu. Nie przypadkiem tu jest mowa połączenie zakwaszenia, czyli zatrucie organizmu, zatoksycznienie organizmu z odchudzaniem. Będziemy jeszcze o tym mówić w ogóle. Więc można oczywiście zrobić bardzo skutecznie. Jest taki program. Generalnie podobny jest na świecie wymyślonych od starożytności 26 000 sposobów czy więcej odchudzania. Nawet podaje się taniec, jakieś tam inne historie i tak dalej. Ale trzeba tutaj zrozumieć, że też nie da się zaćwiczyć dużego brzuszka na siłowni kompletnie. Był taki jeden pan, już niestety nieżyjący, młody człowiek zmarł, po prostu niewydolność nerek miał w Lublinie. Nie będę rzucał tutaj nazwisk, który odchudzał ludzi i wmawiał, znaczy wmawiał, no był, być może w tym był uczciwy, że kazał im bardzo mocno ćwiczyć i wierzyć w ciebie, wierzy w ciebie i tak dalej. No ale zaraz, jeżeli ktoś ma na przykład 40-50 kg nadwagi, czyli nosi drugiego człowieka na sobie, to jak można go zmuszać do ciężkich ćwiczeń fizycznych, czyli zaćwiczyć kilogramy, kiedy ciężkie ćwiczenia fizyczne, w tym momencie, kiedy człowiek jest nieprzyzwyczajony do ruchu, tym bardziej obciążają układ krążenia, obciążają układ kostny, kostno-stawowy i tak dalej. Jak można ćwiczyć w ogóle? Zakwasy, nie picie wody, a jeszcze była tam polecana Coca-Cola Light i tak dalej, duże ilości mięsa. No to mi się w głowie po prostu nie mieści. Jak to można byłoby coś takiego robić? Więc to jest po prostu szkodzenie dla organizmów ludzkich i tak dalej. No ale słuchajcie, przechodzimy do tematu. Ja udostępniam ekran, jak to często bywa, i postaram się pokazać Wam parę różnych ciekawych rzeczy. Mam nadzieję, że ciekawe będą. Pokaz slajdów, jeszcze raz pokaz slajdów od początku. Jak zwykle mamy tą naszą rodzinną strefę zdrowia i tutaj troszeczkę właśnie sobie po prostu pokażemy. Więc posłuchajcie, pierwsza podstawowa sprawa, no właśnie, jak zrewolucjonizować walkę z otyłością? Czy z otyłością w ogóle należy walczyć? E, Tak prawdę mówiąc, ja ze swoich doświadczeń życiowych wiem, że jeżeli nawet ktoś się uczy walczyć, dosłownie walczyć, to po to, żeby nie walczyć. Naprawdę. Ćwiczymy, na przykład są ludzie, którzy ćwiczą sztuki walki, nie po to, żeby walczyć, tylko rozwinąć swoje ciało, swój umysł, swoją psychikę. Zresztą ja się przekonałem wielokrotnie o tym, że wtedy, kiedy się człowiek boi się przede wszystkim oberwać na ulicy, to ma w sobie syndrom ofiary, syndrom strachu i w tym momencie najczęściej się obrywa. Natomiast kiedy człowiek jest pewny siebie, między innymi właśnie chociażby dlatego, że
coś tam robił po prostu w życiu, to się chodzi ulicą, ma tyle w sobie pewności siebie, że raczej nie ma tej otoczki energetycznej po prostu strachu, tego syndromu ofiary. No więc tutaj troszeczkę rzecz jasna, prowokacyjnie taka walka z tym czego nie powinniśmy jeść. Ale słuchajcie, no takie gwoli przypomnienia, bo już te pewne rzeczy pokazywałem wam kiedyś. No na świecie 75 zgonów na 100, czyli 75%, jest spowodowanych złym odżywianiem, znaczy złym jedzeniem, dostarczaniem jedzenia niewłaściwego do organizmu i zaburzeniami przemiany materii. I aż 75% światowego rynku spożywczego pokrywa sprzedaż towarów przetworzonych, przemysłowych po prostu, najczęściej zawierających dużo tłuszczu i ogromnej ilości cukru. I teraz pytanie, co to jest za tłuszcz? To są tłuszcze typu często cis trans, po prostu nie bardzo niezdrowe, ogromnej ilości cukru. Czytałem pracę takiego amerykańskiego naukowca Gary'ego Taubesa, który właśnie mówił o tym, że omicie kalorii, omicie liczenia kalorii. Na ten temat to w ogóle też jeszcze porozmawiamy, bo ostatnio przeczytałem artykuł w internecie, wywiad z pewną panią dietetyk, celebrytką i tak dalej, która mówi, że to się nie ziemniaki, bułeczki tuczą, to jest mit, tu trzeba liczyć kalorie. No przepraszam bardzo, bzdura na kółkach. Skończmy z liczeniem tych kalorii. Jeżeli ta pani chce liczyć kalorie, to niech sobie liczy. Ale tutaj nie chodzi zupełnie o kalorie, tylko chodzi o zupełnie coś innego. Ale o tym sobie też powiemy w którejś z najbliższych audycji. I teraz słuchajcie, no co dalej? Więc ta konserwowana sztucznie, puszkowana, paczkowana żywność, czyli tak zwane dead food, zdechłe żarcie, junk food, śmieciowe żarcie, sztuczne barwione napoje, zawierające środki chemiczne, typowe słodkie napoje, inne jedzenie nasycone przez producentów bez umiaru cukrem. Cukru jest od metra, z przeproszeniem, również w wędlinach. Przyjrzyjcie się tylko napisom, etykietkom. Boczek, parówki, tam jest cukier w postaci syropu glukozowo-fruktozowego, który jest najłatwiejszy do obróbki, najtańszy, no bo z kukurydzy się go wytwarza. Tak, z kukurydzy. Syrop glukozowo-fruktozowy. A jakie mamy dzisiaj kukurydzę? Mamy kukurydzę typu GMO. Chyba innych już na całym świecie nie ma. A więc ten cukier zwiększa sztucznie apetyt, a jeżeli pijemy jakieś słodkie napoje, to pijemy słodycz i jeszcze bardziej nam się chce pić i jeszcze bardziej więcej tego pijemy. A więc tego typu jedzenie przyczynia się do powstawania skłonności do irytacji, wzrostu negatywnych emocji, niekontrolowanych myśli, depresji. A co, nie mamy dzisiaj pandemii depresji? Dzisiaj dzieciaki, młodzież choruje na depresję, myśli samobójcze. I teraz zwróćcie uwagę, zgrajcie to, co w tej chwili mówię, bo może komuś się wydawać, że mówię bzdury, że to jest nieprawda, przesadzam i tak dalej, straszę, czy coś w tym rodzaju. Fakty są nieubłagane. Przecież słuchajcie, kochani, czytacie prasę, słuchacie mediów i tak dalej. Skąd się ta bierze horrendalna liczba prób samobójczych w Polsce i skutecznych często prób? Wśród młodych ludzi również. A dalej jest bezsenność, są gwałtowne reakcje, agresja i tak dalej, i tak dalej. W Stanach Zjednoczonych były robione badania na dużych grupach uczniów amerykańskich szkół. Wiadomo, jak tam akurat to wszystko się dzieje w tych amerykańskich szkołach. Docierają do nas różne sygnały i okazało się, że robiono badania, wyselekcjonowane grupy uczniów odbierano, znaczy przez miesiąc, półtora nie karmiono ich cukrem, nie karmiono ich mięsem, tylko duże ilości warzyw, suplementacja i tak dalej. Na początku był syndrom odstawienia. Te dzieciaki były w zamkniętych ośrodkach, szalały dosłownie. Typowy syndrom narkomana, syndrom odstawienia, a później okazało się, że wszystko wracało do normy, przestały być, to znaczy nie było już tych aktów agresji, takich innych historii i tak dalej. A więc i tutaj odsyłam was do mojego artykułu o hipoalergicznych. Akurat ty tutaj tam macie sprawca choroby twojego dziecka, gdzie bardzo wyraźnie o tym pisze, co my robimy dzisiaj z dzieciakami, znaczy my, rodzice, dziadkowie i tak dalej, i tak dalej.
I tutaj, jeżeli chodzi w ogóle, mówimy o otyłości, to ogromnym niebezpieczeństwem jest tak zwany tłuszcz wewnętrzny, bo o co chodzi? My zwracamy uwagę na te, wiecie, pelikany zwisające, na te oponki na brzuchu, na ten tłuszcz wewnętrzny, on tak nieładnie wygląda. Na Sylwestra chciałoby się w kieckę, tu chodzi o dziewczyny, schudnąć. Panowie, no wyjazd gdzieś tam na plażę nad Bałtyk, czy gdzie indziej, czy za granicę, no trzeba by trochę zwrócić. Dobrze, to jest defekt kosmetyczny, owszem, ale gorsza sprawa jest tak zwanym tłuszczem wewnętrznym, czyli inaczej visceralnym, czyli inaczej trzewnym, który oplata i przerasta wszystkie nasze narządy wewnętrzne, a więc jelito, serce, nerki, płuca, wątrobę, śledzionę i tak dalej, i tak dalej. I tutaj popatrzcie, to jest właśnie ten tłuszczyk, który spełnia jednocześnie rolę narządu endokrynoidalnego, czyli wytwarza pewne hormony, a więc wpływa na naszą gospodarkę hormonalną całą. I wtedy zaczynają się być problemy. Jakie problemy? No właśnie o tym nie będę teraz o tym mówił, ale szerzej piszę w tej właśnie akurat mojej publikacji. A więc inna sprawa, że taki tłuszcz, jak się nachylamy, utrudnia nam oddychanie, utrudnia w ogóle wymianę, ucisk na przepony i tak dalej. Mamy tutaj serce zdrowego człowieka, serce otłuszczone, a tutaj, o ile wiem, to był 32-letni mężczyzna, serce po pierwszym i ostatnim zawale, tak prawdę mówiąc, i nie jest możliwe pozbycie się nadmiaru tej tkanki tłuszczowej, zwłaszcza visceralnej, trzewnej, czyli tego tłuszczu wewnętrznego, bez wyrównania odczynu pH. Czyli znowu mówimy tutaj o zakwaszeniu organizmu, czyli zatoksycznieniu. Dlaczego? Dlatego, że ten tłuszcz visceralny spełnia, kochani, rolę takiego wysypiska śmieci. To, czego ani wątroba, ani nerki, ani skóra jako trzecia nerka, ani płuca nie są w stanie wydalić na zewnątrz wszystkich tych toksyn, którymi jesteśmy truci na potęgę, na okrągło każdego dnia, to jest zmagazynowane w tłuszczu wewnętrznym. Czyli to jest rodzaj takiego pawlacza, takiej piwniczki, takiej kanciapy, do której wyrzucamy to się dobra, to na później, może się przyda, może się przyda. Tylko, że to nie są śmieci typu stare buty, stary rower, zużyta lodówka, stary już zepsuty odkurzacz, którego nie wyrzuciliśmy. No Emponie, znaczy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania nie zabrało nam i tak dalej, przechowujemy, kiedyś tam się odda, natomiast to są śmieci typu obierki, typu jakieś powiedzmy, no, znaczy resztki odpadowe z naszego jedzenia i to wszystko w nas gnieje zwyczajnie. Teraz pytanie jest, bo rozmawiałem z wieloma lekarzami, dlaczego oni, bo słyszałem, że nie lubią operować ludzi otyłych. No, powiedzieli mu Janusz, akurat rozmawiałem kiedyś z takim lekarzem, nie lubię, dlaczego? Dlatego, że raz bardzo trudno, na przykład operacja na sercu, bardzo trudno dorwać się gdzieś tam, dojść do serca. Mój operowałem kiedyś kobietę, chodziło o poród, a więc trzeba było rozciąć powłoki, no, dziecko wyjąć i tak dalej. Ten tłuszcz trzeszczy jak styropian dosłownie, nie da się go zszyć, skórę się zszyje. I tak dalej. Nie znam się na tym, od razu wam powiem, więc tylko był taki przekaz. I co jeszcze? Woń, po prostu to wszystko cuchnie wewnątrz i tak dalej. Ale co cuchnie? Nie ciało cuchnie, tylko te substancje, które nas zatoksyczniają, toksyny. One po prostu gniją wewnątrz nas. I ten tłuszcz wewnętrzny zagraża zdrowiu i życiu. Dlaczego? Dlatego, że jak już powiedziałem wcześniej, magazynuje i produkuje toksiny, hormony, substancje wywołujące permanentne stany zapalne. Ten tłuszcz podskórny to jest w porządku, natomiast najgorszy jest tłuszcz trzewny. Jeszcze raz, o właśnie tak to wygląda. I to jest nasz po prostu ukryty zabójca. Ten tłuszcz wewnętrzny występuje także coraz częściej u osób szczupłych, a więc na zewnątrz oczywiście jesteśmy szczupli, a wewnątrz już mamy duże ilości tego tłuszczu wewnętrznego, który oplata nasze te wszystkie narządy. To jest dopiero ogromne niebezpieczeństwo. Oczywiście, czy warto wierzyć Januszowi Noborskiemu? Można mu nie wierzyć, to trzeba sprawdzić po prostu. Szukajcie, czytajcie i sprawa załatwiona. I tutaj no, mój konik taki to są nasze dzieciaki, nasza młodzież. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. W grupie 11-latków polskie dzieci są już najtęższe w Europie.
w Polsce w ciągu dekady 2003-2013 liczba dzieci z nadwagą podwoiła się, a mamy 2024 rok, kiedy nagrywam tę audycję. Okazuje się, że ilość tych dzieciaków jeszcze się bardziej zwiększyła. Aż 20 na 100 przebadanych gimnazjalistów z Warszawy ma nadwagę i to są dzieciaki otyłe. 7 na 10 13-latków ma taką słabą kondycję, że wyzwaniem dla nich jest wejście na 4. piętro. 8 na 100 przedszkolaków to są przedszkolaki już otyłe. 13 na 100 3-latków ma nadwagę. Ale z czego to wynika? Zaraz jeszcze chyba tu się pojawi coś. Popatrzcie. 20 na 100 polskich mam podaje niemowlęciu 10 posiłków dziennie, często dosładzając i tak zbyt słodkie mieszanki mleczne. Mleko nie jest zdrowe, od razu tu powiedzmy. Jakie mleko? Prosto od krowy? A kto powinien pić to mleko? Ja byłem też wychowywany na mleku od szczeniaka, ale to się piło mleko od krowy. No, albo mleko z konwi w sklepie, więc to nie było jeszcze przerabiane, pasteryzowane i tak dalej, i tak dalej. To mniejsza, w tej chwili już mniejsza z tym. I teraz, i u dzieci otyłych występuje znacznie wyższe ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2, nadciśnienia i wielu innych problemów, na przykład problemów kardiologicznych. Jeden z takich amerykańskich lekarzy, Jay Olshansky, kiedyś powiedział, że to było gdzieś około chyba 10-15 lat temu, teraz jest jeszcze gorzej, tak prawdę mówiąc, że u tych przebadanych dzieci, które do niego przychodzą do gabinetu, naczynia krwionośne, jeszcze raz powtarzam, u 10-12-latków, te naczynia krwionośne wyglądają tak jak u mężczyzn 50-60-letnich. Są naczynia zniszczone. I więc te chroniczne choroby wynikające z otyłości i zakwaszenia dotyczą, kochani, zarówno dorosłych, ale też i dzieci. Trzeba sobie z tego zdać sprawę. No i dobrze. I teraz w takim razie, posłuchajcie, na te swoje grzeszki my zarabiamy przez wiele lat. No, to z lubością te torby taszczymy, te wózki napełniamy, tak jak się wkłada i tak dalej, i tak dalej. Mało kto czyta, co zawierają te wszystkie produkty żywnościowe, ale jak przyjdzie się na przykład, słuchajcie, do oglądania jakichś tam po prostu suplementów, diety i tak dalej, to czytamy, ojejku, a to pan Tontenian wapnia, a cyjanko jakaś balamina, a to, a tamto, siamto, wamto. Ci ludzie, którzy tak tego nie wiedzą kompletnie, co to jest. Co to jest? To jest sama chemia. Jakieś hydroksyapatyty. Co to takiego jest? No ja tłumaczę niejednokrotnie na szkoleniach, biorę jakoś fajną po prostu kobitkę i mówię, zobaczcie, to jest przykład potężnej chemii. Zobaczcie, ile w tej dziewczynie jest hydroksyapatytów. Co to jest? To jest materiał odbudulcowy kości. Zobaczcie, ile ta dziewczyna, ona się tylko uśmiecha, ile ma w sobie kwasu. No między innymi solnego. Ale też DNA, czyli kwas dezoksyrybonukleinowy. To jest kwas. Ale to nie oznacza, że ten kwas coś zżera. To jest nazwa chemiczna. Cyjankobalamina, no witamina B12, tak? Pantotenian wapnia, witamina B5. Czy kwas foliowy. O, znowu kwas foliowy, witamina B9. Przecież lekarze polecają, zwłaszcza kobietom w ciąży, żeby brały tą witaminę, kwas foliowy, czyli witaminę B9, żeby zapobiec wadom cewy nerwowe u przyszłego dziecka. A tak przy okazji ja wielokrotnie tłumaczę, dlaczego to należy podawać tą witaminę i nie tylko tą kobiecie w ciąży. Przynajmniej 3 miesiące przed planowanym zajściem w ciążę to ona i on, czyli partner i partnerka powinni zacząć oczyszczać organizm przynajmniej 3 miesiące, najlepiej pół roku wcześniej, przed planowanym zajściem w ciążę, żeby oczyścić organizm, wzmocnić go, zadbać o jakość tego organizmu, jakość plemników u mężczyzny, jakość po prostu funkcjonowania jajników i tak dalej, i tak dalej. No ale wracamy do rzeczy. I teraz tu jest pytanie takie, bo chodzi o pieniądze. No więc skoro przez wiele lat wydawaliśmy duże pieniądze na te zbędne kilogramy i nasze problemy zdrowotne, bo otyłość jest chorobą, to czy można teraz schudnąć lub wrócić do zdrowia za darmo? Wielu chciałoby za darmo. Ja ich rozumiem doskonale, bo to są pieniądze w tych torbach, to są nasze pieniądze. My to wykorzystamy, zjemy to. Część się zmarnuje, ale to są nasze pieniądze.
nic nie szkodzi, to myśmy podjęli decyzję, nikt nam tego nie sprzedawał, to myśmy kupili, poszli do hipermarketu i wiecie doskonale, że dzisiaj praktycznie nikt nam niczego nie sprzedaje. To my kupujemy, to my chodzimy między półkami, między stoiskami i wykładamy do koszyka to, co my chcemy. To jest nasza decyzja, to są nasze pieniądze. Ale teraz schudnąć i jeszcze komuś zapłacić? No nie. A więc nie będę chudł. Twoja sprawa, nie ma żadnego problemu. Ale jeżeli chcesz schudnąć, to proszę bardzo, najświeższa wiedza. Wrzućcie sobie na przykład takie hasełko, ceny czasów odchudzających, cen odchudzania w 2024. Znajdziecie to. A więc na przykład dietetycy.org.pl to była świeżynka, konsultacja wstępna od 100 do 330, konsultacja kontrolna od 50 do 300, jadłospis 7-dniowy ułożony, albo 100, albo 300. Jadłospis 14-dniowy 160-400 zł. Pomiary ciała od 30 do 230 zł i tak dalej, i tak dalej. Dalej weźmy pod uwagę dieta pudełkowa. Jaka to wygoda! Wiecie, co to jest dieta pudełkowa? Dieta psychologiczna, bo nam się wydaje, że dzięki temu schudniemy. Guzik, prawda. Nie ma mowy o tym, żeby po prostu schudnąć skutecznie, bezpiecznie na żadnej diecie pudełkowej. I teraz standardowa dieta pudełkowa kosztuje zwykle od 50 zł za zestaw o najniższej kaloryczności, 1000 kilokalorii, do około 70-80 zł za zestaw o wyższej kaloryczności, 3000 kilokalorii. Ceny posiłków i tak dalej, i tak dalej. Na rabaty można liczyć. Dalej. Koszt odchudzania. Na przykład okres próbny 950 zł za pakiet, ewentualnie później to jest 1800 zł na przykład miesięcznie, 900. Cena za pakiet 1800 zł. Koszt kompleksowej kuracji w Naturhaus, opieka dietetyka, indywidualnie dobrany plan żywieniowy oraz suplementacja. Znam to, także nie chcę się więcej wypowiadać. W skali miesiąca to jest około 400-600 zł. To było, słuchajcie, jakieś 5, chyba 6 lat temu. Nie znalazłem najniższy na obecnych, więc to w granicach w tej chwili trzeba liczyć jakieś 500-800 zł. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w miesiącu, stąd koszt rocznej opieki dietetyka to zwykle wydatek w wysokości 1500-3000 złotych. Dalej, pakiety zabiegów przeróżnych, na przykład 10 zabiegów na ciało, 40 minut, ale kostium gratis 2200, 15 zabiegów na ciało, kostium gratis nadal 3200. Za miesięczną kurację, konsultacja wstępna, 2 jadłospisy 14-dniowe. Z komputera już wychodzą, bo oni mają to na stałe przygotowane. 2 konsultacje kontrolne 380, 580 zł. Turnusy z panią doktor dietą, z panią doktor Ewą Dąbrowską. Szanuję bardzo panią doktor, natomiast to uważam, że to nie jest żadna dieta pani doktor Dąbrowskiej, to jest metoda raczej na oczyszczanie organizmu. Myślę, że na ten temat też zrobimy sobie audycję. Zaproszę fachowca, biologa, biotechnologa, dietetyka, który akurat zna tą metodę, przechodził przez tą metodę, że tak powiem, eksperymentalnie i ta pani, bo to jest pani, opowie dokładnie, o co w tym wszystkim chodzi. Więc zobaczcie, jakie to są na przykład. No, sezon tak zwany niski, czyli mało gości, i sezon wysoki, kiedy jest dużo gości, duże jest obłożenie w sezonie. No więc 7-dniowy 2140, 2 tygodnie prawie 4000 zł, w sezonie wysokim ponad 4000 zł. No i widzicie, no wszystko zależy od jeszcze jaki pokój się bierze, a więc popatrzmy, że to jest średnio, załóżmy, że to jest około 2,5 do 3 tysięcy złotych. I teraz od razu wam powiem, jeszcze dodatkowo dojdźmy do liposukcji, bo są... Wielu z nas, wydaje nam się, że wystarczy odesłać tylko tłuszcz, liposukcji się poddać, odessiemy i sprawa załatwiona. Nic z tych rzeczy, dlatego że liposukcja nie działa na żadne przyczyny, ona jedynie odsysa tłuszcz. A po co ten tłuszcz organizm wytwarza? Po co go wytwarza? I teraz, ale to już jest inny temat.
Brzuch 4000, 8000, brzuch i biodra 7,5, 8,5, brzuch i uda 7,5, 8,5, brzuch, uda, biodra i kolana 9, 10 tysięcy złotych, plecy 4000, podbródek 2,5 tysiąca i ubranka uciskowe 250-400 złotych. Więc słuchajcie, no fajne to są liczby, mnie to bawi troszeczkę. I teraz pytanie, a gdyby tak inaczej? To akurat co ja robię, co wielu moich znajomych robi. No, tworzymy potężną społeczność w całej Polsce rozrastających się ludzi, którzy stosują po prostu odpowiednią kurację, wspomaganie organizmu. Jak chcą, to można schudnąć, trzeba wiedzieć tylko jak. Czyli odsyłam do mojej audycji implementacja suplementacji, czyli inaczej, jeżeli chcesz osiągnąć jakiś cel, to rób to z kimś, kto się na tym zna, który już poznał od podszewki, przeszedł to na sobie i sprawa załatwiona. Więc jest kompleksowa kuracja, taka odchudzająca kuracja metaboliczna. To jest 25-28 zł na dzień na osobę. To sobie policzcie razy 30 dni, ile to po prostu wyjdzie. 2-3 miesiące. Przeciętnie tutaj się traci około 4-5 kg miesięcznie, bardzo bezpiecznie, chociaż znałem takich ludzi, akurat którym służyłem swoją wiedzą. Pan na przykład z Jastrzębia Zdroju, który rzucił 13 kg w ciągu miesiąca, ale ja mówię, słuchaj, to nie chodziło o tłuszczyk, kochany, ty się przede wszystkim pozbyłeś wody, która już była niepotrzebna do rozcieńczenia twoich kwasów i organizm to usunął i stałeś się lżejszy. Też jest plus, ale żeby spalić tłuszcz, zwłaszcza wewnętrzny, to jeszcze trzeba było troszeczkę po prostu popracować. Dalej, no ale tutaj znowu, słuchajcie, co? 25-28 zł na dzień? Tyle mam tracić, a nie ma czegoś za darmo? Kochani, to mam propozycję. Są metody za darmo, refundowane przez NFZ. I tutaj powiedzmy sobie o takich metodach, o ile dobrze wiem, refundowane. Na przykład endoskopowe wprowadzenie do żołądka miękkiego balonu. O, tu się wprowadza taki balon, pięknie, wypełnia się go roztworem fizjologicznym lub powietrzem na okres 6 miesięcy i to powoduje uczucie sytości. A co to ma wspólnego ze zdrowiem? Przecież komórki muszą otrzymać jedzenie 70-90 składników odżywczych codziennie, plus woda, plus tlen. I człowiek jest głodny, toksyny nie są usuwane, a jak mówiłem, tłuszcz jest takim wysypiskiem śmieci, więc gdzie to toksyny się pomieszczą? Nie jest to likwidowane. A więc balon, jak mówiłem, ma zapewnić uczucie sytości po zjedzeniu dużo mniejszego posiłku, niezwykle poprzez częściowe wypełnienie żołądka. Dobrze, następna sprawa, inne rozwiązanie. Taka opaska silikonowa, którą się stosuje, zawęża się, a więc do żołądka wędruje mniej tej papki, którą zjadamy i sprawa załatwiona. Ale słuchajcie, a więc zastosowanie takiej silikonowej regulowanej opaski zakładanej na górną część żołądka, więc powstaje taki mniejszy zbiornik o pojemności 30-50 ml, który ogranicza objętość, częstość posiłków. I pamiętam kilka lat temu jeden z moich znajomych, który też akurat był na kuracji, który zaczął to propagować, bo sam schudł i tak dalej. No więc pisze do mnie coś takiego, posłuchajcie. Cześć Janusz, mam pytanie. Pani lat 50, miała opaskę na żołądku przy jej ściąganiu, uszkodzili go. W konsekwencji wycięli jej kawałek żołądka, zdrowego żołądka oczywiście. Czy ona może wziąć to kurację? No oczywiście, że może wziąć to kurację, dlatego że kuracja doskonale wpływa na cały stan zdrowia, na stany zapalne, które likwiduje i tak dalej, i tak dalej. No ale był problem. Dalej są inne rozwiązania. Popatrzcie. Tragedia. Tak zwana rękawowa, czyli mankietowa resekcja żołądka, sleeve, która polega na usunięciu około 2/3 ścian bocznych żołądka, w których jest wytwarzany hormon głodu, grylina. I ma to zwiększyć tempo przechodzenia treści pokarmowej przez żołądek. I tak dalej, i tak dalej. Więc nie chudniemy. I znowu, po pierwsze, wycinamy 2/3 ścian bocznych zdrowego żołądka.
To jest raz. Po drugie, znowu nie ma mechanizmu do usuwania toksyn. Po trzecie, organizm w tym momencie jak będzie zaspokajany? A to jest operacja. I żeby się do takiej operacji przygotować, to ludzie, operacja bariatryczna, to muszą najpierw samodzielnie schudnąć 8-10 kg. To ja czegoś nie rozumiem. Jeżeli ktoś przygotowywał się do takiej operacji, schudł te 80 kg, to co, dalej nie może? I tutaj zrobimy, mówię, specjalną audycję, wywiad ze wspomnianą panią dietetyk, biolog, biotechnolog, która zna od podszewki te wszystkie historie. Opowie wam bardzo ciekawe rzeczy. Myślę, że zrobimy takie coś. No przecież to jest bez sensu. Wyciąć 2/3 własnego zdrowego żołądka. Ciężka operacja. I co po operacji? Już jesteśmy zdrowi, hulaj dusza piekła nie ma? Przecież to jest rana. Kilka tygodni, no to trzeba naprawdę wyjątkowo dbać o siebie. Nie daj Boże nie przeciążyć organizmu, żadnego alkoholu, jakieś papeczki się zjada, a co, a później to co? To już możemy wszystko wkładać w siebie? Przepraszam za moje emocje, ale to doprowadza mnie po prostu do szewskiej pasji. Są jeszcze inne rozwiązania. Zastosowanie tak zwany gastric bypass, w wyniku czego przecina się żołądek, wytwarza z niego mały zbiornik, który łączy się z jelitem cienkim i ma to obniżyć niepohamowane jedzenie, ominąć dwunastnicę i około 1,5 metra jelita cienkiego w celu skrócenia czasu trawienia i wchłaniania. Wyobraźnia ludzka nie ma granic. Naprawdę. Ale tu na koniec mam dla was perełkę. Rewelacja. Nie wiem, czy to prawidłowo po angielsku bym odczytał. Aspire Assist, czy coś takiego. Czyli najnowsza metoda opracowana, a jakże, w United States of America, czyli zastosowanie pompy, która po podsiłku, taką końcówkę podłącza się przez powłoki brzuszne, odsysa z żołądka 1/3 jedzenia i przez specjalną rurę odprowadza to jedzenie do toalety bezpośrednio. Czyli najadłem się, a teraz na rureczkę sterczącą z brzucha nakładam nasadzkę, włączam pompeczkę, wypompowuję, dalej możemy jeść. Wiecie co? Przypomina mi się z Quo Vadis Henryka Sienkiewicza, tam opisy uczt rzymskich senatorów, bogaczy. Przyjęcia oczywiście organizowane na takich specjalnych leżankach i tak dalej. I oni jedli wszystko, jakieś tam po prostu przepiórcze języki w miodzie, jakieś inne historie. Jak już się najedli o tak, po same gardziołko, to wołał niewolnika, niewolnik maczał pióro Fleminga w oleju, ten otwierał buzię, ten mu drażnił mu po prostu to gardło. On oczywiście wymiotował do srebrnej jakiejś takiej, no srebrnego naczynia i mógł dalej jeść. Zobaczcie, no piórko, no to załatwicie gdzieś sobie tam to piórko, ci, którzy musieliby. Olej, no niech będzie nawet ten rzepakowy z desykacji, jakiś inny, może kupicie wyższej jakości. Sami sobie podrażnicie, czy poprosicie kogoś. Po co tutaj taką pompkę, która po prostu kosztuje? Kosztuje. Kosztuje, słuchajcie, kochani, więc warto sobie zadać jeszcze jedno pytanie. A co z wadami, powikłaniami i długoterminowymi skutkami tych wymienionych zabiegów? I tak to ma wyglądać walka z otyłością? Co to ma wspólnego z przyczynami? Bo jeśli nie zlikwiduje się przyczyn, to nie ma co mówić o pozytywnych skutkach podjętych działań. No i dlaczego tu nie ma mowy o przyczynach? Kompletnie. Ciekawe to wszystko jest. Ale jeszcze jest jedna sprawa. Na koniec. Chirurgiczne leczenie otyłości już refunduje NFZ. I to chyba jest jedna z przyczyn, dla której nie zwalcza się skutecznie przyczyn otyłości. Nic dodać, nic ująć. Są klienci, czekają w kolejkach, byle mnie tylko przyjęli na bariatrię. Ojejku, żeby tylko mi wycięli te 2/3 żołądka. No koń by się uśmiał zwyczajnie. Koń by się uśmiał. A tymczasem mamy tłuszcz wewnętrzny, który magazynuje toksyny w organizmie i mamy z tego tytułu choroby cywilizacyjne, w tym nowotwory. Miałem taki jeden bardzo ciekawy slajd.
ale drastyczny bardzo, zwłoki bardzo otyłej kobiety, takie wiecie, rozcięte, wszystko na zewnątrz. Nie chciałem tego pokazać, bo to było bardzo drastyczne. Ale na szkoleniach kiedyś pokazywałem bardzo często, jak to w ogóle wygląda. Przerażające. Słonina przepraszam, ale tak gdzieś chyba z 10, może kilkanaście centymetrów tłuszczu na brzuchu, tego zewnętrznego, a oprócz tego w strasznym stanie jelita, serce otłuszczone, to było nieprawdopodobne. Natomiast wspomniałem Wam o tej metodzie naturalnej, czyli kompleksowa taka kuracja metaboliczna. To jest bardzo bezpieczna i skuteczna regulacja masy ciała bez efektu jojo, ale tutaj odbudowuje się masę mięśniową, chodzi o mięśnie szkieletowe, które muszą wykonać pracę. Im więcej tych mięśni jest, tym szybciej również spalamy tłuszczyk, bo jest sprawa taka, między tłuszczem a mięśniami musi być, wszystko to musi być w równowadze. Jeżeli za dużo tłuszczu, za mało mięśni w stosunku do tłuszczu, to nie ma czym spalać tego tłuszczu. A więc tu trzeba po prostu zacząć budować mięśnie. To się da zrobić. No, więc następuje polepszenie jędrności skóry, stanu włosów, paznokci, dlatego że taka kuracja wzmacniająca, oczyszczająca, dożywiająca, która wyrównuje, doprowadza organizm do pewnej homeostazy metabolicznej, działa na cały organizm. Następuje wzrost ruchomości stawów, regulacja ciśnienia krwi, cukru, insuliny, cholesterolu itd., itd. Ogólna poprawa stanu zdrowia, samopoczucia. Nasze myślenie jest zupełnie inne. Optymistyczne, a nie ciągle czarnowictwo itd. Więc można to zrobić oczywiście, jak ktoś chce. Jak ktoś nie chce, to jak to się mówi, konia można doprowadzić do wodopoju, ale nie można go zmusić do picia. I teraz zobaczcie, co się dzieje z problemami zdrowotnymi, gdy redukujemy zbędne kilogramy. Przede wszystkim to akurat taki slajd, który można też spotkać gdzieś tam w internecie, ale słuchajcie, ale tutaj chodzi o to, że to jest dla okresu mniej więcej około dwumiesięcznego, robią takie badania, i załóżmy migreny. 57 ludzi na 100 zniknęły te migreny. Pseudotumor cerebri, czyli guz rzekomy mózgu. 96 ludzi na 100 problem zniknął. Dyslipidemia, hipercholesterolemia, więc problemy z cholesterolem. Cholesterol nie jest taki zły, tylko jest sprawa taka, do czego on służy, trzeba wiedzieć, ale to na razie ten temat zostawiamy. Otłuszczanie wątroby, zespół metaboliczny, cukrzyca typu 2. Zobaczcie, 83% ludzi, czyli 83 ludzi na 100 problem rozwiązany. Syndrom policystycznych jajników, w 79% zniwelowanie hirsutyzmu, czyli nadmiernego owłosienia, gdzie u dziewczyn na przykład rosną włosy między piersiami, powiedzmy no już pod nosem, wąsiki, pod paszkami, łono zarasta za mocno i tak dalej, albo w 99% uregulowanie miesiączkowania, zastoje żylne, u 95 ludzi na 100 problem rozwiązany. Depresja. Na czymże jest depresja, jak nie zatruciem układu pokarmowego, przepraszam, nerwowego. Nocny, obturacyjny, bezdech senny. Dotyczy to przede wszystkim mężczyzn, którzy gdzieś tam do piżamy jakieś kulki są wszywane, jakieś tam inne historie. Nie, trzeba, taki mężczyzna musi zrzucić kilogramy przede wszystkim. Choroby układu krążenia, naciśnienie tętnicze, refluks, nietrzymanie moczu, choroba zwyrodnieniowa stawów, dna moczanowa, RZS-y, nie RZS-y i tak dalej, więc no wiem, o czym mówię, dlatego że cały czas już od 2000, od mniej więcej 2013 roku pracuję akurat z ludźmi z tym specjalnym programem, zresztą pracowanym przez lekarzy, więc wiem, jakie są po prostu efekty. I tyle, sprawa załatwiona. I tutaj właśnie z tymi naszymi kuracjuszami, tak zwanymi kuracjuszami, którzy po prostu no, pozbyli się często własnych jakichś problemów zdrowotnych, otyłości, oni zaczynają później po czasie, bo ich znajomi pytają, ty co ty zrobiłeś? No mówi, to nie wiem, jest taka kuracja. A co za kuracja? Nie wiem, nie mam pojęcia. Kazali mi tylko takie rzeczy brać, łykać i sprawa załatwiona i zaczęło się to wszystko zmieniać. No i tak to zaczęło lecieć. Więc razem wszyscy tworzymy taką fajną społeczność wspierających się wzajemnie ludzi, dbających o zdrowie swoich bliskich. Na czym mnie akurat zależy i akurat na czym tym ludziom, z którymi ja współpracuję,
to przede wszystkim chodzi o potęgowanie wzrostu świadomości prozdrowotnej i usamodzielnianie zainteresowanych promocją zdrowia w rodzinie, bo twoje zdrowie jest twoim zdrowiem. To nie chodzi o to, że ciągle, żeby być jakimś guru, który będzie ciągle, do którego ciągle ktoś będzie dzwonił. Janusz, a co mam robić? I on się uzależni. Nie, ty jesteś mistrzem własnego życia, ty masz się tego nauczyć, ty masz nauczyć własną rodzinę, jak żyć, zmienić może jakieś nawyki żywieniowe, jakieś inne historie. Ty masz się tego nauczyć. Akurat też jeżdżę co miesiąc do Radomska koło Częstochowy na tak zwane konferencje zdrowia i współpracy, gdzie przyjeżdżają specjaliści w swoich dziedzinach, również lekarze, między innymi na przykład doktor nauk medycznych pani Marta Woźniak, naukowiec z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego, pani Aleksandra Molendowska, która jest farmaceutką, która świetnie po prostu prowadzi akurat wykłady, ma ogromną wiedzę i pięknie te dziewczyny też wyglądają, bo dbają o siebie. Przyjeżdża na przykład taki Reinaldo Batkiewicz, specjalista od oddychania i od walki z pasożytami, bo u nas w ogóle nie zdajemy z tego sprawy, że wielkim problemem są dzisiaj obecnie pasożyty, naprawdę ogromnym problemem. No i przyjeżdża wielu innych naprawdę ciekawych wykładowców. A więc o co nam chodzi? Chodzi o to, żeby nie dawać nikomu ryby, tylko nauczyć łowić ryby, usamodzielnić, a nie wszystko ja mam pod tajemnicą, jestem najmądrzejszy, nie podzielę się i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no to powiedz, co mam robić. No to zaraz. Może w dwóch zdaniach mam to powiedzieć. Bierz to i co? Nawet jeżeli ja powiem ci dokładnie, gdzieś tam kupisz sobie w internecie, to skopisz tą sprawę, bo po prostu nie będziesz wiedział, jak to zastosować. Pojawi się tak zwany kryzys ozdrowieńczy, czyli efekty Herxheimera, wtórne zatrucie na przykład organizmu, bo nie będziesz umiał, znaczy ta osoba nie będzie umiała zastosować akurat tych wszystkich środków i sprawa załatwiona. Oprócz tego to trzeba wiedzieć gdzie, żeby kupić taniej, a nie za jakieś nie wiadomo jakie ceny i tak dalej. I dać się po prostu poprowadzić. Tu są niezbędne konsultacje bieżące. I to robimy. Nie robimy tego za pieniądze, jak. No ja rozumiem, że dietetycy, no wiadomo, że mają swoje firmy i przyjmują swoich klientów, natomiast my działamy akurat zupełnie inaczej. Mówię o tej społeczności ludzi wspierających się, bo to są znajomi, znajomych i tak dalej. Po prostu pomagamy sobie nawzajem. Na dzisiaj tyle. Słuchajcie, jeżeli ktoś chciałby mieć więcej wiedzy, to do dyspozycji, czego mogłeś jeszcze nie wiedzieć o zakwaszeniu organizmu i skutecznym odchudzaniu. To jest kompendium podstawowe, bo nie zabierzemy się za skuteczne odchudzanie, nie zabierzemy się za powrót do zdrowia, jeżeli się nie odkwasimy, czyli nie zlikwidujemy nadmiaru toksyn, nie zneutralizujemy ich, nie rozcieńczymy, nie wyprowadzimy z organizmu. To trzeba wówczas zapomnieć również o skutecznym odchudzaniu bez odkwaszenia. Dobrze, i zatrzymuję już udostępnienie tych wszystkich slajdów, tej prezentacji. Tak to sprawa wygląda, więc jak widzicie, obiecałem, że pokażę Wam kilka takich metod, darmowych metod, tylko trzeba w kolejce wystać na przykład, bo na bariatrię, na operację bariatryczną to się czeka, to nie jest tak, bach i już Cię przyjmują. Za taką operację bariatryczną byśmy zapłacili z własnej kieszeni, to niewąskie pieniądze, ale ponieważ jest to zrefundowane z NFZ-u, z naszych składek, no to nie ma problemu, jest za darmo. Trzymajcie się, kochani. Prośba, jeżeli audycja się spodobała, jeżeli wzbudziła Was dobre emocje, a może i mniej dobre, to mimo wszystko polajkujcie, zasubskrybujcie, podzielcie się ze znajomymi, z bliskimi tym linkami. Niech coraz więcej ludzi po prostu czyta, ogląda, dowiaduje się. Czasami warto uratować jednego człowieka, kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Wszystkiego dobrego. Papacki, najlepszości dla Was. Pa.